Kolumbia nie każdemu kojarzy się z Karaibami, a jednak Park Tayrona to rezerwat przyrody i jedno z ciekawszych miejsc do odwiedzenia w Kolumbii. Do parku wszedłem wejściem w Zaino, około godziny drogi od centrum Santa Marty. Pokażę Wam drogę prowadzącą do plaż, czego oczekiwać i oczywiście też same plaże, Piscina i Cabo San Juan. Dobra, idziemy dżunglą. Pierwszy krok. Podobno 3 godziny trzeba chodzić. Zobaczymy, może się uda w 2,5 godziny, chociaż idę dosyć wyluzowanym tempem. A dotarłem do parku dosyć późno, więc o 12:30 zacząłem chodzić. Trzeba będzie zobaczyć, czy złapę jakąś łódkę, żeby wrócić z powrotem do Santa Marta. Droga w tym parku wygląda na razie tak mniej więcej. Jakieś skałki się gdzieniegdzie pojawiają. Jest dosyć przyjemnie. Trzeba trochę uważać tutaj na trasie, bo czasami brakuje desek, tak jak tutaj na przykład. Ale ogólnie wydaje się w miarę ok. O, tutaj pułapki. I jest to aktualnie październik. Od jutra park będzie zamknięty. Gdzieś na górze jakieś małpy latają. O, tam coś się rusza. I takie pułapki można napotkać na drodze. Schodki. Całkiem sporo tych schodków. Czasami w dół, czasami w górę. Przy 34 stopniach jest dosyć ciekawie, ale jesteśmy w cieniu, więc nie jest aż tak nieprzyjemne. Dzisiaj będziecie mogli oglądać metamorfozę mojej koszulki. Na końcu pewnie będzie całkowicie mokro. Teraz chyba zbliżamy się do Morza Karaibskiego, bo słychać już fale uderzające o brzeg. Trochę osób chodzi, ale raczej w inną stronę. Myślę, że dlatego, że przyszedłem później, większość osób już wraca, bo teraz największe upały. No, zobaczymy, jak z tymi upałami będzie. Jakie widoczki. Ogólnie bardzo ciekawe formacje ze skał tutaj są. Ta droga, którą właśnie teraz idę, bardzo ciekawa. I ciekawie też wykonani we współpracy z naturą te schody. Częściowo użyli własnych materiałów, a częściowo po prostu korzystali z skał, które tutaj po prostu leżą. Kolejna plażyczka, ale niedostępna. Chyba dochodzimy do pierwszej plaży. Tu zaczynają się pojawiać ludzie w kąpielówkach i spaleni słońca. Chyba będę musiał to smarować. Idziemy po pirackiej dżungli. Wow, a to co? Wygląda na jakieś mrowisko albo coś takiego. Wolę nie dotykać. Gdzieniegdzie pojawiają się jakieś moczary, ale póki co dzisiaj jest to do przejścia. Myślę, że gdyby ktoś trafił na deszcz albo jakąś grubą burzę, mogłoby to nie być takie proste. Patrzcie na to. Jakieś mrówki podróżują. Autostrada mrówek. Tutaj pod spodem też taka droga dwukierunkowa. Niosą liście w jedną stronę, a bez liści wracają w drugą stronę. O, tutaj widać takie mrowisko. Takie coś sobie budują pewnie. A to co takiego? Warto się rozejrzeć, oglądać przyrodę, ale zawsze trzeba patrzeć pod nogi. Więc trzeba znaleźć jakiś taki złoty środek między patrzeniem pod nogi i oglądaniem natury. Gdzieniegdzie widzę na ziemi jakieś kokosy leżące, przynajmniej łupki kokosów. Tak średnio bym chciał dostać kokosem w głowę. Pierwsze kampingi, gdyby kogoś interesowało. Ogólnie można tutaj przemieszczać się konno. Może i to jest lepsza opcja, biorąc pod uwagę, że ciężko tędy przejść czasami. A to można zaobserwować, jak to wygląda mniej więcej jazda konno po tych terenach. Tutaj jest to rzeka z mapki, ale niewiele jest wody. Spróbujemy przez nią przeskoczyć. Na mapce wyglądała na większą. Udało się. No, dosyć szeroko się robi ta droga. Idziemy za stadem koni. No i teraz wreszcie widać pierwsze drzewa kokosowe.
Mam nadzieję, że nie uda mi się nagrać, jak mi spada jeden na głowę. Tak to z reguły jest w podróżach, że zapomina się patrzeć wstecz, ale za sobą wypasiony widok. Z reguły patrzysz się przed siebie i przegapiasz takie widoki. Powoli zbliżamy się do pierwszej plaży, która się nazywa Piscina, czyli jak basen po hiszpańsku. Widać to już po tym, że droga zaczyna się robić piaszczysta, no i po tych palmach, które wam przed chwilą pokazywałem. A mówiąc o palmach, pierwsza plaża zaczyna się tak. Jesteśmy w sezonie, dlatego ta plaża wygląda tak. Niewiele ludzi. Więc w niektórych miejscach jest ciężko przechodzić. Ale popatrzyłem, jak chodzili tutejsi i szli górą w tym miejscu. Ogólnie jestem w drodze do następnej plaży. Niby powinno trwać 30 minut. Ostatnia łódka płynie o 5:30. Zobaczymy, czy mi się uda. Póki co jest godzina 3. Na jakieś 2 godziny może uda mi się coś zjeść i odpocząć na plaży. Wszyscy idą w przeciwną stronę. Z powrotem do parku. Jest dosyć długa droga. Przypuszczam, że faktycznie jest 2,5 do 3 godzin. Ostatni autobus wyjeżdża po godzinie 5, o ile się nie mylę. Więc wszyscy mają dosyć napięty terminarz. Wszystko, co wam pokazałem, zajęło mi około 3,5 godziny. Plan był dosyć prosty i ogólnie wypalił. Chciałem uniknąć godzin szczytu i zdecydowałem się przyjść w ostatniej chwili i wrócić łódką, która jest droższą opcją. To, co widzicie w filmiku, to plaże w dużym stopniu poza porą największego oblężenia. Przyznam szczerze, że Piscina, czyli pierwsza plaża, podobała mi się dużo bardziej niż ta druga, San Juan z chatką widokową. W San Juan plażowiczów było o wiele więcej i trochę mnie to zdziwiło, bo droga do tej plaży jest o pół godziny dłuższa. Jeżeli miałbym wybrać miejsce do spędzania czasu w spokoju, no to zdecydowanie wybrałbym Piscinę. Sami widzieliście, tam jedna osoba chodziła gdzieś tam po skałach, a tak to był totalny luz. San Juan nie wydawała mi się jakoś niezwykle czysta, w odróżnieniu od Pisciny, która była nie tylko niezwykle brudna, ale też mocno przeludniona. I pewnie było to spowodowane tym, że właśnie łódki wypływają z San Juan. Wycieczka w moim stylu, czyli tak jak ja to zrobiłem, kosztuje około 200 zł. Płacicie 9000 peso za autobus do Zainy z Santa Marty, około 90 zł za wstęp do parku, 90 zł za podróż łódką do Tagangi i kolejne 10 do 20 zł za taksówkę do Santa Marty z Tagangi. Wersja z powrotem autobusem zaoszczędza więc niecałe 100 zł. Zmuszę Was jednak, żeby opuścić plażę dużo wcześniej, jakieś 2-3 godziny wcześniej. A zachód słońca na łódce był naprawdę fajny. Averiguando qué hacer por la noche.